Dzień dobry albo bonjour już w nowym 2025 roku. Ja się nazywam Benedykt Madziar i ten kanał tak samo się nazywa. Jeśli ktoś pierwszy raz tutaj trafił, to tylko tak szybko powiem, że filmy, jakie tutaj zamieszczam, związane są z szeroko rozumianą motoryzacją, a w tym roku będzie to głównie motorsport i głównie WRC, ale też w połączeniu z takim kontentem podróżniczym. Ja już się właśnie znajduję we Francji, a tak naprawdę w regionie Alp francuskich, jak widać za moimi plecami. I przyjechałem tutaj na rajd Monte Carlo po to, aby go sfotografować, ale też żeby zrobić film o rajdzie Monte Carlo i trochę też o Monaco i tym samym mogę też już oficjalnie poinformować o rozpoczęciu mojego projektu na ten rok w pogoni za WRC 2025. Natomiast ten film będzie trochę inny, ponieważ opowiem w nim i zrobię to w konkretach, skąd pomysł na ten projekt i jak chcę go zrealizować, skoro prawie co miesiąc czekają mnie podróże w inne części Europy i też świata. Przede wszystkim ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że ja jestem bardzo aktywny w szerokim tego słowa znaczeniu. Generalnie nie potrafię usiedzieć w jednym miejscu i nic nie robić. Od zawsze coś trenowałem, do tego był rower, snowboard, później jeszcze góry. Od zawsze też lubiłem biegać z kamerą, taką sportową. Wówczas o istnieniu GoPro to nawet nie wiedziałem. I nagrywać filmy z różnego rodzaju wyjazdów, wakacyjne z przyjaciółmi, indywidualne, jakieś sportowe, czy na przykład jakieś urodziny, a następnie montować to w całość, tak aby powstał z tego ciekawy materiał. Natomiast jeszcze przed nagrywaniem to już wiedziałem, jak ten film ma wyglądać po zmontowaniu w całość. Zdjęcia też były, ale wówczas tylko telefonem. Dopiero kiedy w 2022 roku kupiłem swój pierwszy aparat, tak naprawdę za namową mojego brata, i zacząłem fotografować wydarzenia motoryzacyjne, to po prostu wiedziałem, że to jest to, co chcę robić. No i w końcu, kiedy w zeszłym roku byłem na 7. rundzie WRC, która się odbywała w Polsce, na Mazurach, i mogłem poczuć tam tę atmosferę zarówno wśród zespołów rajdowych, jak i wśród kibiców, to jakie zdjęcia można było tam zrobić. Trochę więcej o tym opowiadam w filmie Odkryj, czym są rajdy samochodowe Rajd Śląska. Jeśli ktoś ma ochotę obejrzeć, posłuchać, to polecam. To będąc tam, przyszła mi do głowy taka myśl, a jakby tak sfotografować wszystkie rundy WRC. Od Monako do Japonii, a w tym roku jeszcze dodatkowo pierwszy raz w historii Paragwaj i Arabia Saudyjska. No i generalnie odpowiedź była bardzo krótka, czemu nie? Jeszcze nie wiem jak, bo póki co nie wróciłem z Mazur, a do końca sezonu WRC 2024 jeszcze trochę czasu. Ale pamiętam, że całą powrotną drogę do domu, z Mikołajek do Bielska-Białej, więc trochę godzin było, myślałem tylko o tym i w głowie już sobie robiłem zarys planu. I po powrocie do domu, po kilku dniach wpadłem na pomysł, aby jeszcze dodatkowo, oprócz właśnie zdjęć, robić filmy, w których pokażę nie tylko rajdy, ale też to, co jest, to, co się dzieje dookoła. Więc generalnie dałem sobie jeszcze większe wyzwanie, no ale to jestem cały ja. No i biorąc to wszystko w całość, tak oto zrodził się pomysł na projekt w pogoni za WRC 2025. No ale trzeba go jeszcze zrealizować. To, co nie pozwoliłoby mi na realizację tego projektu, a tym samym mojej pasji, którą chcę zamienić w profesję, to praca na etacie. Generalnie od ponad 10 lat, z 2 niedługimi przerwami, kiedy byłem za granicą, pracuję w szeroko rozumianym handlu. Od zawsze też lubiłem wychodzić ze swojej strefy komfortu po to, aby móc się rozwijać i żeby po prostu osiągnąć więcej. Pracę w handlu zaczynałem w branży FMCG w województwie lubelskim, a kończę na rynku inwestycyjnym w obszarze energetyki, elektryki na południu Polski, od Wrocławia do Krakowa. To jest mój cały teren działania. Natomiast, czy kiedykolwiek pracując w tym handlu i niezależnie, czy było to FMCG, czy jest to rynek inwestycyjny, mówię jest, ponieważ jeszcze do końca lutego pracuję w mojej obecnej firmie, i czy była to korporacja, mniejsza firma, to czy byłem szczęśliwy? Nie. Czy byłem usatysfakcjonowany, spełniony i tak dalej, i tak dalej? Nie. Nie byłem i mówię to całkowicie świadomie i absolutnie się też tego nie wstydzę. I oczywiście, że mam ogromną satysfakcję z tego, że potrafiłem przejść z branży FMCG, gdzie sprzedawałem produkty spożywcze po sklepach detalicznych, na rynek inwestycyjny, gdzie oferuję rozwiązania dotyczące zasilania takich obiektów jak zakłady produkcyjne, większe, mniejsze, obiekty handlowe i tym podobne. Natomiast to są dwa różne obszary satysfakcji i ogólnie zadowolenia. Nie będę wchodził tutaj w szczegóły, podawał wiele różnych przykładów czy powodów, które wpływały na moje niezadowolenie z pracy w handlu, bo nie o to też w tym materiale chodzi, to też nie jest ten content. Zresztą musiałbym poświęcić na to kilka dobrych godzin, więc może kiedyś w formie jakiegoś bonusa taki film zrobię, może z kimś o tym porozmawiam. Zobaczymy. Ale też abstrahując już od tego wszystkiego, to uważam, i to nie tylko ja tak uważam, że jeśli ktoś ma jakąś zajawkę, jakąś pasję, robi poza pracą coś, co sprawia mu ogromną radość, rozwija się w tym, to warto zadać sobie to pytanie.
co lubię w życiu robić, a potem zacznij to robić. Dokładnie tak, a potem zacząć to robić, ale nie na 100%, ale tak na 110, 120%. Ja właśnie tak zamierzam i oczywiście nie mam podejścia, że jakoś to będzie, ponieważ nigdy odnośnie do niczego, czy to w życiu prywatnym, czy zawodowym, nie miałem takiego podejścia, że coś przyjdzie łatwo, czy zostanie podane jak na tacy. Pamiętam, że od kiedy mogłem zacząć pracować, to już pracowałem, tak mi się poukładało w życiu. Jestem nauczony tego, że jeśli chce się coś osiągnąć, to trzeba mądrze, ale też czasem ciężko i długo pracować. I oczywiście, że miałem porażki, miałem trudne momenty i to, co jest bardzo ważne, i wiem, że zabrzmi to jak wyświechtany slogan, ale jest to mega ważne, to umieć wyciągnąć lekcje z poniesionych porażek i słuchać uważnie osób, które czasami pomagają nam wyjść z jakiejś trudnej sytuacji, bo to są osoby, które się po prostu na tym bardzo dobrze znają. Dobrze, na koniec jeszcze o tym, jak chcę sfinansować projekt W pogoni za WRC 2025, ale też przyszłe projekty. Generalnie z 3 źródeł. Pierwsze źródło to praca w miejscu, w którym się zatrzymam na dłużej, pomiędzy kolejnymi rundami kalendarza WRC 2025 i wstępnie, ponieważ to jeszcze może ulec jakimś modyfikacjom, będzie to Portugalia, Finlandia i Chile. Drugie źródło to Patronite, platforma patronite.pl. Mam tam założony swój profil, który jest oczywiście zweryfikowany i zachęcam do odwiedzenia mojego profilu, zapoznania się z informacjami, jakie tam zamieściłem. Poniekąd jest to to, o czym tutaj mówię, a jeśli dodatkowo ktoś chciałby mnie wesprzeć poprzez jeden z 5 progów wsparcia, to już teraz bardzo dziękuję. Każdy patron będzie otrzymywał coś w zamian. Szczegóły są podane przy każdym progu wsparcia i niezależnie od kwoty, czy jest to 5 czy 100 zł. I trzecie źródło finansowania to jest możliwość zarabiania na kanale YouTube. Do tego jeszcze wprawdzie długa droga, natomiast z każdym obejrzeniem kolejnego materiału przez stałego czy nowego widza, subskrypcję, to ten cel jest coraz bliżej. Więc na przykład, jeśli ktoś, kto ogląda ten film, oglądał też poprzednie filmy, a jeszcze z jakiegoś powodu nie zasubskrybował mojego kanału, to będzie mi niezmiernie miło, jeśli zrobi to właśnie teraz. I to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że dałem się też trochę bardziej poznać, bo wydaje mi się, że jest to dość istotne przy budowaniu relacji, nawet jeśli jest ona taka wirtualna, ze swoimi widzami, odbiorcami. Jeśli ktoś chciałby się podzielić może jakimiś swoimi doświadczeniami, coś zasugerować, czy po prostu coś napisać, to zachęcam oczywiście do pisania komentarzy. Jeśli ktoś chciałby się odezwać w prywatnej wiadomości poprzez social media czy mail, to również zapraszam w wolnej chwili. Na wszystkie takie wiadomości na pewno odpowiem. A ja tymczasem wracam do fotografowania, bo jeszcze zostały 2 dni rajdu, więc trzeba zrobić jak najwięcej zdjęć i jak najwięcej nagrań. Więc życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do zobaczenia.